Czy zastanawialiście się, jaka jest, a jaka może być szkoła? United for the cause of education. Interesuje Was, jak rzeczywistość, w której żyjemy, wpływa na to, co dzieje się w szkole i jak szkoła kształtuje świat poza swoimi murami? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w podcaście Fundacji Szkoła z klasą. Podcast z klasą. Jaka edukacja, taki świat. Dzień dobry, Marta Puciłowska, Fundacja Szkoła z klasą. Dziś jesteśmy razem z Ewą Orłowską z Fundacji EduMind. Cześć Ewa. Cześć. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o uważności, mindfulnessie i żeby przyjrzeć się, co to właściwie jest, a co to nie jest i jak możemy tę uważność wykorzystać w szkole i czy ona w szkole może być przydatna i komu może być przydatna. Jesteśmy tutaj razem dlatego, że razem z Fundacją EduMind, Fundacja Szkoła z klasą prowadzi projekt Krople Uważności, który właśnie jest tej uważności szkolnej poświęcony, a możemy go realizować dzięki firmie AstraZeneca i programowi Young Health Program. Ewa, jak to jest z tą uważnością? Powiedz, czy uważność to jest coś dla każdego, czy to jest jakiś mistyczny stan dla wybranych? No właśnie, oczywiście jest to coś dla każdego. Nie byłoby to teraz takie popularne, gdyby nie właśnie szeroka użyteczność. Okazuje się, że właściwie w każdej dziedzinie można zauważyć korzyści, kiedy się praktykuje uważność. I dlatego sportowcy ćwiczą uważność, biznesmeni wprowadzają elementy uważności. No i edukacja i lekarze, medycyna to są takie 4 mocne dziedziny, które na przykład w Wielkiej Brytanii zostały objęte uważnością. Uwagą najpierw, a potem uważnością. To jest właśnie edukacja, właśnie medycyna, no chyba sądownictwo, ile pamiętam, i biznes. Ale jak to jest z tą uważnością? Bo tak potocznie rozumiana często mówimy o uważności jako o takiej mistycznej pustce, o nicości. Czy to jest prawda? Korzenie uważności są na pewno zapuszczone w pracę duchową i rozwój duchowy. Głęboki Wschód czy korzenie są tego buddyjskie, ale w latach 70. powstały programy świeckie, które to pokazują, jak można trenować uwagę. Więc mówiąc najprościej, uważność to jest świadomość bieżącej chwili, a właściwie zawsze jest bieżąca chwila, więc jest to świadomość każdej chwili. I jest to umiejętność, którą mamy wrodzoną, ale możemy ją pielęgnować i rozwijać. I koncentrując się na rzeczach, na których zwykle się nie koncentrujemy, to już jest ćwiczenie uważności. Systematyczny rozwój kontrolowania. Gdzie jest moja uwaga teraz? Czy chcę, żeby była tutaj? Co robię wtedy, kiedy pojawia się jakieś rozproszenie? To jest właśnie rodzaj treningu, który krok po kroku pozwala nam być łatwiej skupionym, trzymać dłużej fokus na tym, gdzie chcemy, z cierpliwością odnosić się do momentów, kiedy uwaga się rozproszyła i gdzieś odfrunęła, bo to się będzie zdarzać i nie dążymy tutaj do jakiejś perfekcji. A potem z tego wszystkiego już wyłania się przestrzeń, w której możemy więcej jakby zrozumieć na swój temat, zauważyć jakieś swoje rytmy, swoje nawyki i wiele z tych nawyków nie jest wcale korzystnych dla nas, więc możemy zapragnąć wprowadzić jakąś zmianę. Powiedziałaś kilka takich rzeczy, które są bardzo fajne, bo pokazują, że uważność to nie jest coś nam danego, w sensie jest, ale możemy to ćwiczyć i rozwijać. Nawet jeżeli nie jesteśmy wystarczająco w naszym mniemaniu uważni, czy potrzebujemy więcej uważności, to tak jak mięsień, możemy tę uważność ćwiczyć. No właśnie, a my w programie Krople Uważności chcemy, żeby tę uważność dla siebie najpierw przez długie tygodnie, bo przez 8 tygodni ćwiczyli nauczyciele i nauczycielki, czyli nie zaczynamy od uczniów i uczennic, tylko od dorosłych. Opowiesz chwilę dlaczego? No właśnie, myślę, że 2 grupy ludzi, którzy trafiają na trening uważności, to są nauczyciele, po pierwsze ci, którzy są motywowani takim pragnieniem, żeby coś zrobić z dziećmi. Dzieci są rozproszone, zróbmy coś, niech one się lepiej skupią, ja chcę być lepiej do tego przygotowana.
To ma czasami też taki rys naprawiania dzieci, że z dziećmi jest coś nie w porządku, trzeba z nimi coś zrobić i ja teraz będę wiedziała jak, więc rośnie pragnienie jest, żeby rosła taka ekspercka wiedza. A druga grupa nauczycieli, którzy trafiają na trening i zaraz powiem, jak to wszystko dalej wpływa na uczniów, to są takie osoby, które czują, że jest im trudno w tym miejscu, gdzie są teraz, bo się czują zmęczone, bo są pod presją, bo są zestresowane i czują wypalenie. Pierwszy objaw takiego głębszego już stresu i wypalenia to jest to, że inni wokoło nas stają nam się bardziej obojętni. Więc trudno o relacje w szkole wtedy. A my wiemy skądinąd już, że neurobiologia pokazuje, że się wpływamy na siebie, tak? I że to nie jest tak, że nauczyciel jest takim przekaźnikiem, nadawcą wiedzy, tylko że ma znaczenie właśnie to, że może wchodzić w relacje z uczniami. Na dodatek uczniowie też są jakoś, powiedzmy sobie, potrzebujący. Oni też są zestresowani. Szkoła jest w ogóle dla wielu uczniów i dla wielu nauczycieli miejscem stresu. Oni też są pod presją czasu. Oni też od rana słyszą, że pospiesz się, nie ma czasu, zaraz się spóźnimy. Znak naszych czasów to jest też to, że nie dokańczamy rzeczy, że tyle jest takie nawarstwienie spraw, które chcemy objąć naszą uwagą i załatwić, że pędzimy. Musimy przerwać jedno, bo już następne wpływa. To powoduje też taki ciągły jakby niedoczas i wewnętrzną presję, nawet wewnętrzne napięcie fizyczne w ciele. I okazuje się, że małe dzieci, młodzi uczniowie, ale nawet do wieku nastoletniego, my ludzie mamy tę umiejętność samoregulacji, która jest wspomagana poprzez inne osoby, dojrzałe systemy nerwowe. Jeśli te systemy są wyregulowane, spokojne, jeśli one potrafią też zaprezentować taką sytuację, że było pobudzenie, ja byłam przez chwilę zestresowana, ale zeszłam z tego pobudzenia i wróciłam do jakiejś takiej wewnętrznej równowagi. To jest bardzo cenne. To w ten sposób właśnie te nerwowe systemy, mózgi młodzieży, dzieci uczą się, jak to się robi. To się dzieje bez słów. To się dzieje poprzez to, że obserwujemy siebie, że wchodzimy w relacje, że czytamy twarze drugiej osoby, że obserwujemy, jak ona jest, że ona patrzy na przykład na nas. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to, o czym tutaj rozmawiamy, to jest tak naprawdę o tym, że chcemy zaczynać od dorosłych, żeby oni mogli zrobić to po prostu dla siebie, czyli tę uważność mieć dla siebie, do swojego codziennego funkcjonowania, dla poprawy swojego codziennego dobrostanu, ale też, że ich większa uważność wpływa potem na to, jak czują się dzieci w klasie. Więc ta inwestycja jest dobra dla samego nauczyciela, nauczycielki, ale też ona się zwraca w klasie wśród uczniów i uczennic. Tak, też jest bardzo ciekawe to, że nauczyciel nie tylko się uczy, jak siebie obsługiwać, bo to jest właściwie może też taki kurs obsługi naszego systemu nerwowego, który jest bez przerwy przeciążony. Informacji tyle napływa do nas poprzez nasze telefony, ekrany, komputery i tak dalej, przez to, że ciągle jesteśmy online i to dotyczy dorosłych tak samo jak młodych, że ten kurs zaczynamy od dorosłych, bo też jest to moment, w którym oni zaczynają widzieć podobieństwa, wspólnotę z uczniami i to nie jest to jest ich własne odkrycie bardziej, odkrywanie i studiowanie tego, a nie wiedza, czy też wskazówka, słuchaj, weź to pod uwagę, zauważ. Więc oni są zaproszeni do tego, dlatego zaczynamy od dorosłych, żeby oni się umieli zatrzymać. Co szczerze mówiąc, dla wielu osób jest wielkim wyzwaniem na początku, bo są pobudzeni. Nauczyciele mają też bardzo często z dobrych powodów jakby to pragnienie, żeby być naprawdę bez pomyłek, żeby być przygotowanym, żeby być zawsze
pomocnikiem może, a może czasami właśnie źródłem wiedzy, a czasami towarzyszyć tym młodym, czyli zawsze właśnie w takim jakimś gotowości, pobudzeniu. No i popełnienie błędów dla wielu nauczycieli jest takim mega potworem, którego Tak. się strasznie obawiają. Więc zaproszenie do tego, że hej, zwolnij trochę. Na początku dajemy czas, żeby to mogło się wydarzyć. Bo powiedziała mi jedna z uczestniczek, jak ja jestem zaproszona do tego, żeby się tak po prostu zatrzymać i skupić na moim oddechu, ja się czuję, wtedy się orientuję, że ja pędzę i jestem jak pociąg towarowy i właściwie jestem lokomotywą tego pociągu towarowego i kiedy hamuję, to po prostu słyszę, jak te wszystkie towary z kolejnych wagonów po prostu wwalają się na mnie. I zwyczajnie boję się tego. Boję się tego i to właściwie może też jest jakaś ilustracja, że nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę się zatrzymać, bęc teraz, bo to może być za dużo. My pracujemy małymi krokami i stąd ta nazwa nasza, krople uważności, do której jeszcze może wrócimy. Tak, za chwilę do niej wrócimy. Ale ona już ilustruje nam właśnie to tempo, to krok po kroku i dawanie sobie właśnie oprócz kierunku, otaczanie siebie przy wykonywaniu tych różnych ćwiczeń, praktyk, medytacji cierpliwością, ciepłem i życzliwością. To jest drugi obszar, który rozwija się i staje się bardziej dla nauczycieli świadomy, którego też w pierwszej chwili w ogóle nie są tak chętni dostrzegać. To nic dziwnego, bo nikt nas tego nie uczył. No właśnie, krople uważności to jest taka nazwa, która odzwierciedla jakąś naszą wspólną filozofię myślenia. Mówimy tu oczywiście o konkretnym projekcie, ale to, co chciałybyśmy dzisiaj wam opowiedzieć, to jest jakieś takie filozoficzne nasze podejście do tego, jak chciałyśmy, żeby ta uważność była zaprezentowana, pokazana nauczycielom i nauczycielkom. Zależało nam na tym, żeby to pierwsze spotkanie to było spotkanie dorosłego z uważnością dla siebie. I to o tym Ewa teraz opowiadała, ale ta uważność potem idzie do szkoły. Idzie razem z tym nauczycielem, nauczycielką, którzy już doświadczyli jej na sobie, ale też w drugiej części kropli uważności, no właśnie, dajemy te krople, czyli dajemy takie kawałki ćwiczenia, pomysły, które pozwalają nauczycielowi i nauczycielce tę uważność w klasie, tak jak powiedziałaś, małymi krokami, powolutku, troszeczkę stosować. Powiesz trochę, jak to działa? No właśnie, to w ogóle w uważności jest dosyć dużo paradoksów i na przykład takie zaproszenie wysilaj się bez wysiłku. Czyli rób coś, trzymaj kierunek, bądź nieustępliwy w tym, że wracasz do tego, ale nie napinaj się na przykład na jakiś efekt. I to też od razu nam pokazuje, że szkoła jest bardzo trudnym, wymagającym środowiskiem do wprowadzenia uważności. Dlatego, że szkoła generalnie prowadzimy oceny, mamy cele, które chcemy osiągnąć. Uczymy się łagodzić to ostrze, które niszczy, grozi, powoduje napięcia w człowieku młodym, ale to jest coraz więcej pytań, jak ma szkoła wyglądać z uważnością. Więc my od jakiegoś czasu w EduMind pracujemy według takiego modelu, że chodzi o to, żeby najpierw nauczyciel stał się uważny, poznał uważność, wprowadził ją w swoje życie, w swoje poranki, w swoje czas bycia w szkole nawet i wieczory, ale najpierw dla siebie. Najpierw, żeby mógł odkryć, że tak, ja wiem, na czym polega opiekowanie się sobą. Mogę robić i wybierać rzeczy, które mi służą, a odstawiać te, które mi nie służą. Drugi krok to jest bądź uważny z uczniami, czyli uważny nauczyciel. Uważny nauczyciel to jest właśnie ten, który też może zamodelować, bo dzieci uczą się przez obserwację. Tego, co najważniejsze, jeżeli chodzi o samoregulację, nie uczą się z wykładów, tylko uczą się obserwując. Więc jestem na przykład, mam więcej przestrzeni do tego, żeby doczekać do końca zdania, aż wypowie się uczeń. Prawda? Chyba profesor Pyżalski w jednym z rozmów
opowiadał o tym. Były badania na temat tego, jak długo się czeka w szkole średnio na odpowiedź. No, czeka się zbyt krótko i właściwie pokazał, że tam to nawet nie jest, to mu chyba niecałe 3 sekundy, a co najmniej potrzeba, zdaje się, 7 sekund, jeśli nie więcej, żeby usłyszeć pytanie, zbadać, czy ja rozumiem to pytanie, czy ja chcę na nie odpowiedzieć, co ewentualnie powiem i czy decyduję się w tym momencie otworzyć twarz, widząc to, co się dzieje naokoło. Więc bardzo często nauczyciel nieuważny, właśnie kiedy jesteśmy pod tą presją, w tym tempie, w tym wszystkim, nie mam cierpliwości, żeby czekać na jakieś odpowiedzi. Wiesz lub nie wiesz, tak? To jest takie 0-1. Funkcjonujemy trochę jak maszyna. A uważny nauczyciel to jest ten drugi krok i dużo to zmienia. A trzeci krok to jest dopiero uczenie uważności. To jest dopiero świadome wprowadzanie na przykład jakiejś zabawy, bo to nie musi się zaczynać od hej dzieci, dzisiaj zaczynamy pierwsze spotkanie z uważnością. To jest taki tutaj, prawda, wykład znowu, slajdy. Ze starszymi dziećmi i w ogóle zaskakująco dużo też ciekawych rzeczy można dzieciom przekazać na temat tego, jak funkcjonuje mózg na przykład. To może być dla nich bardzo ciekawe i ważne. Ale my ten trzeci krok widzimy też jako sensowne małe przerywniki. Na przykład wszyscy razem pooddychajmy przed klasówką. No właśnie krople, prawda? I te krople to jest zarówno o tym, że to mogą być małe aktywności, jak również o tym, żeby te krople wrzucać w szkole w takie nieoczywiste miejsca. Często jak myślimy o szkole, to nam się wydaje tak najbardziej na pierwszy rzut oka myśli, że to jest lekcja, potem jest jakaś przerwa, ale głównie koncentrujemy się na tych zajęciach dydaktycznych. Natomiast nie myślimy o tych momentach w szkole, gdzie są przestrzenie na to, żeby coś małego zrobić, o tych momentach pomiędzy lekcjami, albo pierwszych 5 minutach lekcji, kiedy dzieci wracają rozgrzane na przykład z lekcji WF-u i wpadają na jakieś inne zajęcia, na przykład na matematykę, żeby zagospodarować ten moment i pomóc im przejść z jednej aktywności w drugą w miarę łagodnie, z korzyścią dla wszystkich. Zarówno dla nauczyciela i nauczycielki, jak i dla uczniów i uczennic, że są momenty integracyjne, że są takie chwile w szkole, gdzie ten taki moment, te kilka minut można świetnie wykorzystać na uważność. Świetnie i właśnie bardzo często w szkole na przykład mówimy uważaj albo uważajcie. Nie dajemy jednak głębszych wskazówek, jak to zrobić. I tak samo jak my dorośli, jak się temu głębiej przyjrzymy, wiemy, że są momenty, kiedy ja chciałabym być skupiona na tym, co mam, nie wiem, do przeczytania, do tutaj napisania, ale moja uwaga gdzieś odskakuje, bo coś ważnego się wydarzyło w moim życiu. Albo po prostu zauważam, że ona jest strasznie rozbiegana, skacze to tu, to tam. To się jednak napije, to jednak może nie, może przewietrzę, a może jednak najpierw porozmawiam i tak dalej. To samo dotyczy dzieci. A więc jest wielka potrzeba tego, żeby im pokazać, jak one mogą to zrobić. Kiedy mówisz o takim momencie jak właśnie wchodzenie do klasy po WF-ie, to bardzo częste. Wiele osób właśnie w czasie naszych kursów dużo też się wymieniamy takimi właśnie sytuacjami. Co już się zmieniło dla ciebie, kiedy jesteś na tym kursie dla dorosłych? Jak patrzysz na klasę? Czy widzisz uczniów jakoś inaczej? I oni zaczęli też mi mówić na przykład coś takiego, że nauczyciele zauważają, że może czasami nie mogę nad nimi zapanować. Oni są rozskakani, jeszcze nie wiem, co mam zrobić. Ale ja mogę się już tym nie denerwować. Ja w tym czasie oddycham na przykład. A potem następny krok, kropla to byłaby taka, uznanie tego, jak jest. Hej, widzę, że jesteście wszyscy bardzo jeszcze podekscytowani i właśnie tacy zziajani. To może ja proponuję, prawda? I tutaj coś, co będzie z jednej strony takim podłączeniem się pod tą sytuację, a z drugiej strony wyprowadzeniem umiejętnym ich do miejsca większego spokoju. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której do tej pory rzadko mówiliśmy, że nauczyciel ma w szkole, w klasie całą gromadę osób, tak? Czyli i każdy z nich jest nieco innym systemem nerwowym. Jeden po prostu jest ekstrawertyczny, drugi jest do środka bardziej schowany. I uważność może też budzić i pomagać, budzić świadomość i pomagać nauczycielowi właśnie zaproponować coś takiego, co wie, że nie wiem, czy jest optymalne, ale na pewno na przykład nie szkodzi. Tak?
Na przykład nie każde dziecko chce w szkole, nie wiem, zamykać oczy. Nie czują się bezpiecznie, tak? I to wynika z ich życia. Wiemy o tym, że są domy, które nie wzmacniają poczucia bezpieczeństwa dzieci, prawda? I jak one przychodzą do szkoły, to nie chodzi o to, żeby je na siłę włożyć w jakiś model, że teraz wszyscy mają robić to ćwiczenie. To jest jeszcze jedna bardzo duża różnica pomiędzy przedmiotami, jakich uczymy w szkole, i uważność nie jest jeszcze jednym przedmiotem, bo nie ma tam ocen, bo każde doświadczenie jest ok i w porządku i ponieważ pracujemy ze świadomością, zawsze badamy, no i jak to było dla ciebie. Jeżeli mamy czas i chęć o tym rozmawiać, bo nie zawsze to jest potrzebne, ale tak pracujemy z dorosłymi. Więc teraz jest taka pułapka, w którą można wpaść, że jest wiele korzyści z uważności, skoro ona jest taka wszechpotężna i pomaga wszystkim i w różnych zakresach, to po prostu wszyscy cicho, teraz ja wam powiem, jak to robić i róbcie to, albo otwórzcie buzię i to jest taka pigułeczka, ja wam ją dam i będziecie to już mieli. No to tak nie działa właśnie i są różne tempa i dla jednego to jest łatwe, a dla drugiego to jest trudne i w uważności właśnie znowu uczymy się, jak z życzliwością być z tym właśnie, że są różne tempa, że są różne osoby. Więc mówię zwykle, zapraszamy osoby do tego. To jest zaproszenie, to nie jest nakaz. To jest jeszcze jedna właśnie bardzo, bardzo ważna różnica pomiędzy przedmiotami w szkole i w ogóle tym, jak nauczyciel prowadzi, a tym, jak to jest z uważnością. I tego właśnie krople mogą nauczyć, przygotować dobrze poprzez własne doświadczenia. Uznanie tego, że tak, odkryłam rzeczy, one wyglądają inaczej, niż mi się wydawało, że wyglądają. Jest taka znana książka Jona Kabat-Zina, twórcy pierwszego programu uważności, takiego 8-tygodniowego. Ta książka nosi tytuł Medytacja to nie to, co myślisz. I potem właściwie wiele z obszarów uważności dobrze można by było wpasować w ten model, że oddech to nie to, co myślisz, albo jeszcze coś innego. Powiedziałaś, że to jest zaproszenie. My też was wszystkich zapraszamy do tego, żeby przyjrzeć się uważności bliżej, żeby zobaczyć, jaką wartość możemy wnieść do codziennej pracy w szkole. Mam nadzieję, że udało nam się chociaż trochę wam przybliżyć, jak to działa, czym uważność jest. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby korzystać z materiałów, które będą powstawały w kroplach uważności, w tym ze spokoju nauczycielskiego, który będzie takim małym prezentem dla was, gdzie będą takie podstawowe rzeczy, z których możecie skorzystać w klasie. Bardzo dziękuję. Ewa Orłowska, Fundacja EduMind, Marta Puciłowska, Fundacja Szkoła z Klasą, program Krople Uważności, finansowany przez AstraZeneca Young Health Program. Powiem jeszcze, że Fundacja Szkoła z Klasą realizuje ten program w ramach swojego szerszego działania na rzecz zdrowia psychicznego i dobrostanu w szkole. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Podcast z klasą. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji Szkoła z Klasą. Więcej o nas możecie dowiedzieć się na www.szkołasklasą.org.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.